Czasami w życiu polskiego mężczyzny przychodzi moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć prosto w swój polski ryj: dobra, środowisko środowiskiem, ja jestem artystą rozrywkowym. Mam dosyć dupków ze środowiska. Trzeba sobie powiedzieć, ale tego nie mówisz. Dalej śpiewasz do kotleta, ale udajesz przed samym sobą, że jesteś piosenkarzem, a nie chórzystą. To jest właśnie problem, że wierzysz w swoje kłamstwa. Wierzysz, że jesteś skoczek, a nie pizda. A pizda jesteś, nie skoczek. Dyskusja na temat męskości, czym jest ta prawdziwa męskość, odbywa się od kilku lat intensywnie w internecie i na dysku twardym Bobera. Dla mnie jest jałowa jak każda dyskusja sprowadzająca się do próby zdefiniowania jakiejś koncepcji. Czym jest męskość, czym jest miłość, czym jest wolność, czym jest krzesło i czym jest samochód. Czy samochód bez silnika to nadal samochód? A bez kół? W którym momencie się zaczyna samochód? A w którym momencie się zaczyna męskość? A w którym momencie artysta staje się rozrywkowy? Ale dzisiaj zamiast mówić, dlaczego mi się definiowanie męskości nie podoba, to podzielę się jedną z tych definicji, która mi się podoba i której warto się przyjrzeć. Prawdziwa męskość to jest mężczyzna będący w swojej prawdzie. I to może zabrzmieć, poetycko, ale mi tu chodzi o to, że to jest mężczyzna, który potrafi być transparentny, czyli pokazać siebie, po prostu. Ja taki jestem, nie? Ja teraz to przeżywam, ja teraz mam wątpliwość, ale teraz mam siłę i tak dalej. I dla mnie to jest prawdziwa męskość. Nudy. Znowu będzie o tym, żeby akceptować rzeczywistość, być autentycznym i brać odpowiedzialność. No ale jeśli zgodzimy się z tym, że coś trzeba robić, a tego jednak czasami albo wcale nie robimy, to co innego mielibyśmy mieć ważniejszego do roboty niż szukanie metod, jak zacząć to robić, albo utrwalać sobie robienie tego, żeby robić to jak najczęściej. No co? Mówi się o wielu innych warunkach koniecznych do spełnienia, żeby być prawdziwym mężczyzną. Mówi się o tym, że trzeba być prowajderem. Dostawcą? Dostarczycielem? Żywicielem? Doręczycielem? Uwodzicielem? Mówi się o tym, że trzeba być protektorem. Ochraniaczem? Opiekunem? Obrońcą? Forstoperem? Mówi się o tym, że trzeba być liderem i nie dać się zdominować. Mówi się, dużo rzeczy mówi się. I w każdej z tych rzeczy coś jest. Tyle, że mam nieodparte wrażenie, że próbować robić te rzeczy, bo te rzeczy są męskie, a my chcemy być męscy, to droga na skróty. A nie ma dróg na skróty, jak śpiewał LDK z Warszawy. Wyzwania dzisiejszych czasów utrudniają pełnienie powyższych ról. Nie trzeba jak kiedyś ochraniać i żywić naszych plemion, ani nimi dowodzić. Jest policja, wojsko, zasiłki i pomoc dla powodzian. Nie trzeba jak kiedyś być w pełni mężczyzną, bo nie ma już takiej potrzeby. Panie są za to mężczyznami. Umówmy się, że bycie liderem na wycieczce na Malediwach i wyżywienie swojej rodziny na wakacjach all inclusive to nie to samo co rozpalenie ognia, wymyślenie koła i złapanie zwinnego murzyna w siatkę na plaży w Afryce. Tym niemniej nasze serca pompują tę samą krew. Nadal mężczyźni pragną obdarzać kobiety męskością i być obdarzani kobiecością. Nieodnotowanie tego, że żyjemy w całkiem innych czasach, grozi tak zwaną sztuczną, nieautentyczną męskością fake alpha males, którą kobiety i inni mężczyźni wyczują na kilometr. Czy prawdziwy mężczyzna musi pomagać kobietom w zdjęciu bagażu w pociągu? To zależy od subiektywnej opinii każdego człowieka. Jeżeli chodzi o stare czasy i mam być szczery, to nie było mnie tam, tak samo jak Jarka w Gdańsku przy porozumieniach sierpniowych. Mam jednak wizję, że hierarchia w plemieniu nieodpowiednie zachowania weryfikowała. Jakby mężczyzna nie był dobrym mężczyzną, a kobieta nie była dobrą kobietą, groziłaby im dyscyplinarna wyjebka z plemienia. Bez plemienia by sobie mogli nie poradzić. Dzisiaj życie nie weryfikuje surowo złych zachowań. Za morderstwa są komfortowe więzienia z wyżywieniem, za nieudane małżeństwa najbardziej karane są dzieci. Arguably, zmiany prawne nie sprzyjają mężczyznom do zakładania rodzin, tak jak pogoda w niedzielę o 17 nie sprzyja do gry w piłkę. Łatwo było być liderem, jak się było bohaterem w domu za to, że się miało pracę i się przynosiło jedzenie. Trudno jest być liderem bez mocy sprawczej. Jak dzieci się nie chcą słuchać, a ich matka jeszcze dodatkowo weźmie ich stronę, to na horyzoncie jest bezsilność. Nie można nikogo wyrzucić z plemienia. Prędzej to chłop zostanie z niego odsunięty, albo zdominowany i sprowadzony do roli takiego wujka, a jego szczytem marzeń będzie odrobina świętego spokoju po skonsumowaniu 2 piw pokryjomu w trakcie wyprowadzania pieska, bo nikomu innemu się nie chce wychodzić. Moc sprawcza pochodzi ze strachu lub z zaufania. Ludzie idą za nami albo gdy nam ufają, albo gdy się nas boją. Albo trochę tego, trochę tego. Zaufanie budować można profilaktycznie. Każde dobre zachowanie buduje obraz osoby godnej zaufania. Każde złe zachowanie je burzy. Jeżeli jesteśmy w swojej prawdzie i transparentnie manifestujemy swoje wartości, to zaufanie będzie rosło jak na bombie.
Moc sprawcza nie pochodzi już z tego, co pochodziła kiedyś. Nie możemy nikogo wyrzucić z plemienia. Możemy sami z niego odejść. To jest jedyna poważna broń, która została mężczyznom. Bo nawet już przyjebać nie można. No takie czasy. Jak każda broń, może być użyta w dobrych i złych intencjach. Poprzez manipulację i szantaż emocjonalny nie polecam, nie rekomenduję, nie planuję. Natomiast jeżeli transparentnie mówimy, na jakich warunkach chcemy być częścią jakiejś organizacji, czy to praca, rodzina, związek, czy paraspołeczna relacja na YouTube, to gdy ktoś przekracza granice i narusza te warunki, to pozostanie w tej organizacji byłoby niezgodne z naszą prawdą, z naszymi wartościami. Korzystając z definicji Jacka Masłowskiego, pozostanie w takiej strukturze byłoby niemęskie. Oczywiście, jeśli jest czas na komunikację i danie komuś szansy naprawienia swoich błędów albo wyjaśnienia, że nasza ocena sytuacji była błędna, to jest na to czas. Jeśli nie ma już na to czasu, to nie ma już na to czasu. Jeśli rodzina jest jak toksyna, to trzeba umieć odciąć się nożem. Nie trzeba od razu się odciąć, ale trzeba umieć. Być na to gotowym. Można porozmawiać, często warto, ale mówienie to bardzo ograniczona forma działania. Komunikacja jest bezwartościowa, jeżeli nie idzie za nią wyznaczenie swoich granic wraz z gotowością do uruchomienia konsekwencji przekroczenia ich. Fajnie brzmi hasło, że trzeba umieć się dogadać, ale nie odpowiada na realne problemy, jak co zrobić, kiedy cham się uprze, że chce płaszcz, którego nie mamy. No co pan nam zrobi? Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Tam się uprze i mu daj. No skąd wezmę, jak nie mam? Ech, Stachu, ty znowu te mecze będziesz oglądać. Pomógłbyś coś w domu, a nie. Jadziu, dlaczego masz do mnie pretensje? Przecież byłem w robocie i teraz chciałbym sobie odpocząć i obejrzeć mecz. Czy masz coś przeciwko, żebym po 8 godzinach w pracy sobie 2 godzinki odpoczął przy meczu? Ja też tu cały czas pracuję w domu i nie płaczę jak ty. Jadwigo, nie podoba mi się ta forma komunikacji. Czy możemy na spokojnie porozmawiać, co ci się nie podoba i ustalić jakieś wspólne zasady? Nie będę teraz z tobą gadać, bo mnie denerwujesz już. Dziób w telewizor i mi się nie pokazuj dzisiaj już. Korzystając z manipulacji słownych, wszystko można przedstawić w złym i dobrym świetle. Pomimo tego, że mnie nie szanują w domu, to nie będę uciekał jak szczur z tonącego okrętu. Będę bohaterem. A może jak szczur boję się odejścia i ze strachu będę dawał sobie wchodzić na głowę, nie pracując nad sobą, tylko szukając okazjonalnej chwili spokoju, gdzie nikt nie ma do mnie pretensji. Korzystając z uczciwej komunikacji, zbliżamy się do klarownej perspektywy. Fajnie jest być bohaterem, nawet jeżeli paradoksalnie jest to trudniejsze w łatwiejszych czasach. A bohaterstwo zaczyna się od bycia bohaterem dla samego siebie, od wybrania prawdy i autentycznego życia. Czasami jest to mniej wygodne, ale długofalowe korzyści znacznie przeważają. Albo to tylko moja predykcja i spekulacja. Albo to tylko jeden z wersów, za co cię cenią ludzie. Bo mnie się zdaje, że jak serio mówię, no to kurwa ze mną pójdziesz. Bo za swoim to się w ogień i nieważne co cię spotka. Za moich ludzi to nie jeden raz, blizny i rozpierdol czujesz. Ale za moich ludzi, kurwa, moich słowo kluczem.